Serdecznie zapraszam do odcinka 79 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 16. W poprzednim, 78 odcinku opowiedziałem o hipotezach dotyczących pochodzenia Aszkenazyjczyków. W tym odcinku opowiem o mojej koncepcji dotyczącej pochodzenia Rzymian aszkenazyjskich. Powróćmy do Aszkenazyjczyków. W średniowieczu Aszkenazyjczykami nazywano Rzymian z Europy Środkowej i Wschodniej, a dla głównych obszarów osadnictwa rzymiańskiego używano nazw biblijnych. Tak więc Hiszpanię nazywano Sefarat, Francję nazywano Cerefatem, a Czechy nazywano krainą Kanaan. Talmudyści z okresu średniowiecza, jak Rashi, używali nazwy Aszkenaz do określenia Niemiec. Najliczniejsze ośrodki rzymiańskie w Niemczech znajdowały się w Nadrenii oraz Moguncji. Wspomniany rabin Rashi używał języka aszkenazyjskiego do opisu jidysz. Natomiast według bizantyjskich i syryjskich listów rzymskich krzyżowcy byli nazywani Aszkenazyjczykami. Może to również tłumaczyć przypisywanie templariuszom czy pruskim krzyżakom pochodzenia rzymiańskiego. Termin Rzymianie aszkenazyjscy zaczęto używać również we Francji po zjednoczeniu Karolingów, czyli dynastii Franków wywodzącej się od Karola Młota, władcy państwa Franków. Panowanie tej dynastii datuje się na lata od 753 do 987 roku naszej ery. Współcześnie za Rzymianina aszkenazyjskiego uważa się osobę, której rzymiańscy przodkowie wywodzą się ze środkowej i wschodniej Europy. No cóż, pochodzenie Rzymian aszkenazyjskich wydaje się być wielką zagadką. Przypisuje się im pochodzenie ze starożytnego królestwa na dalekiej północy, opisanego w Biblii, mającego walczyć na wezwanie Boga z Babilończykami, czy też asyryjskiego ludu Aszkuzy związanego ze Scytami, który wypędził Cymeryjczyków z ich ziem. Jednakże wiele źródeł rabinicznych utożsamia ich z Germanią czy Germanikią w północno-zachodniej Syrii. Nawet ich język jidysz, używany od IX wieku, jest odmianą dialektu niemieckiego z użyciem alfabetu hebrajskiego. Ich pochodzenie wiąże się również z Armenią, jak i Krymem czy Chazarią. Być może właśnie w tamtych rejonach należy szukać przodków współczesnych Rzymian, szczególnie tych zamieszkujących Europę. Źródła historyczne podają również, że Rzymianie aszkenazyjscy pojawili się około pierwszego tysiąclecia naszej ery w świętym Cesarstwie Rzymskim. Niezależnie jednak od miejsca czy plemienia, z którego naprawdę się wywodzą, lud ten cechuje nieprawdopodobna wręcz ekspansja, czyli zajmowanie coraz to nowych terytoriów, co akurat może usprawiedliwiać ich przekonanie, że skoro są narodem wybranym, mają prawo panować nad całym światem. Jednakże być może zapomnieli, że Bóg, wybierając ich na naród wybrany, raczej nie wspominał, że mają zostać władcami świata, skoro świat ten jest tylko i wyłącznie Jego dziełem. Do tej łamigłówki związanej z pochodzeniem Aszkenazyjczyków dodam ze swojej strony jeszcze jeden wątek. W odcinku 65 wspomniałem, że kiedy król babiloński pokonał faraona Necho II w bitwie pod Kerkemisz, już 7 lat później wyruszył na stolicę Judy, Jerozolimę, którą zdobył 16 marca 597 roku przed naszą erą. Po wysiedleniu części mieszkańców Judy razem z ich królem Jojakinem ustanowił królem Judy Sedecjasza. Kiedy 9 lat po objęciu tronu Sedecjasz zbuntował się przeciwko Nabuchodonozorowi,
król babiloński zburzył Jerozolimę i większość jej mieszkańców deportował do Babilonu. Właśnie w tym czasie pojawiają się Edomici z krainy Edom, położonej na południe od Morza Martwego, i zajmują Hebron wraz z grotą patriarchów Makbelą. Przodkiem Edomitów był najprawdopodobniej brat Jakuba, Ezaf, którego włosy były czerwone i co potwierdza znaczenie słowa hebrajskiego Edomita, czyli czerwony. To właśnie Edomici zabronili Izraelitom przejścia przez swoje tereny, kiedy prowadził ich Mojżesz z Egiptu do ziemi Kanaan. I to właśnie oni pomogli królowi babilońskiemu podczas najazdu na Judeę. Z powodu wrogości Edomitów do ludu Izraela, prorok izraelskich Abdiasz rzucił na nich klątwę, zaczynającą się słowami: z powodu gwałtu wobec brata twego Jakuba okryje cię hańba i wycięty zostaniesz na wieki. W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimę los rzucali. Także ty byłeś jak jeden z nich. Edomici stopniowo przesiedlali się na południowy zachód, stając się jednym z zagrożeń Królestwa Izraela. A kiedy upadło powstanie Szymona bar Kochby w 135 roku naszej ery, Edomici osiedlili się w Rzymie i zmieszali z tamtejszą populacją. Dlatego też można przypuszczać, że Aszkenazyjczycy byli potomkami Ezawa i nie znaleźli się na terytorium Cesarstwa Rzymskiego dopiero około pierwszego tysiąclecia naszej ery, ale byli tam już 800 lat wcześniej. Być może ludność rzymiańska zamieszkująca Hiszpanię i Portugalię pochodziła od Jakuba. Jednakże zagadką pozostaje jeszcze jeden istotny szczegół, pomijany przez historyków, a mianowicie jakim cudem Ezaf był rudy, skoro włosy praktycznie wszystkich ludów Bliskiego Wschodu są koloru czarnego, a kolorem rudym może się poszczycić zaledwie od 1 do 2% ludzkości. Czy może oznaczać to pochodzenie Ezawa z Irlandii lub Szkocji? A może z rejonów północno-zachodniej Europy czy Skandynawii, gdzie można spotkać rudoblond włosy? Faktem jest, że Rzymianie aszkenazyjscy zasiedlali nasze małe imperium już od początku XI wieku. Natomiast Rzymianie sefardyjscy, do których powrócę w kolejnym odcinku, pojawili się u nas dopiero w wieku XIV. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 79, w którym opowiedziałem o mojej hipotezie pochodzenia Aszkenazyjczyków. Serdecznie zapraszam do odcinka 80 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 17.